Przestań ze mną pogrywać, starucho. Oszukaliście mnie. A masz jakieś dowody? Ha? Jeszcze się znajdzie na was sprawiedliwość. Ach tak? Nie licz na to, nikt ci już nie pomoże. Dziś w odcinku. Starsza pani może stracić dach nad głową. Prosty temat. Supa jej wstawili na kwadrat. Ale o czym pan mówi w ogóle? Meldują osób starszych, samotnych, bezdomnych z ulicy, żeby szybciej wykurzyć starych lokatorów. Mecenas Żurawski podpadł żonie przez zachowanie kuriera. Odgraża się szefowi firmy kurierskiej Janowi. Ten człowiek ma wylecieć na zbity pysk. Albo podejmę kroki prawne przeciwko pańskiej firmie. A ty? Jesteś skończony. Sandra szkoli Damiana na nowego pracownika. Zacięła się, Byłbym wdzięczny, gdyby pan używał innego słownictwa. Tak, byłbym wdzięczny, gdyby pan się nie wcinał. Co to w ogóle za obsługa? Kurier Adam znowu wpada na znajomą rowerzystkę. Nie, to nie wierzę. To ty. Co ty tu robisz? A co ciebie to obchodzi, co? Tak, dzień dobry. Tak. Tak, proszę pani, będzie dzisiaj pani paczka. Zapewniam, sprawdzałam w systemie, obiecuję, że dzisiaj. Do widzenia. Dzień dobry, Gabi. Jak ty dzisiaj ślicznie wyglądasz? Chcesz czegoś ode mnie? Czy przedawkowałeś kawę? Dlaczego? Po prostu chciałem ci coś miłego z rana powiedzieć. A, czyli panicz się wyspał i ma dobry humor. Wyspałem się i to jak? Moja droga, to będzie piękny dzień. No to mam nadzieję, że ci nie zepsuje nastroju. Czym? A tym? Nie no, błagam cię. Gabi, ty mi nie mów, że to jest wszystko dla mnie. Przykro mi. To chociaż mi powiedz, że w tych paczkach jest powietrze albo takie pianki, takie. Meble z litego drewna. A dlaczego ty mi to No robisz? to nie ja, to prezes z kancelarii prawniczej chyba zmienia wystrój wnętrz. Gabi, przecież jak ja patrzę na te paczki, to mnie od razu plecy zaczynają boleć. To może lepiej ci nie będę mówić, co przyjdzie do niego jutro. Ostatnio. Naprawdę ciężkie macie te meble. Dzisiaj to jeszcze luz. Jutro będziesz miał przeklapane. Czemu? Czekamy na 100-kilową szafę pancerną. Ilu? No. Nie no, ten pan Żurowski to chyba wymienia meble w całym gabinecie, nie? Interesy się kręcą, to się mebluje, nie? A, jeszcze mam taką jedną paczuszkę dla szefa. Jest w gabinecie? Nie. Musiał iść do sądu, ale ja wiem, o co chodzi. Kazał mi to odebrać. Nie wiem, mam tu napisane do rąk własnych. Posłuchaj, koleś. Jestem jego osobistym ochroniarzem, nie? Ma do mnie pełne zaufanie, rozumiesz? Ale spoko. Jak chcesz, zadzwoń do niego. Na pewno cię że przerywasz i przeszkadzasz. W sumie mam do rozwiezienia dzisiaj jeszcze z 200 przesyłek, no to zawsze jedna mniej, nie? No, A, pan mi pokwituje te mebelki. tak. Gdzie to? Tutaj, tak? Tak. Autograf. Autografik. Poprosiłam was tutaj, bo chciałam wam przekazać informację, że Basia z nami już nie pracuje. Jak to, szefowo? Prima aprilis, tak? Sandra, wiesz jaki mamy miesiąc? No przecież. No to pomyśl chwilę. O jasna cholera. Ale dlaczego, szefowo? Wolałabym się nie wdawać w szczegóły.
A czy Olek bez Basi poradzi sobie sam na zmianie? A może szefowa to jeszcze przemyśli? Basia jest spoko. Ogarnie kasę. A klienci ją lubią. I robi na drutach. A do tego jest uczciwa. No jakbym była szefową, to bym nie wywalała takiego fajnego pracownika. To jest moja ostateczna decyzja. No możecie już wracać do pracy. Ja wychodzę, wrócę za godzinę. Dobrze. Dzień dobry, pani Halino. Zimno, aż ptaki w locie zamarzają. Pani Halino, wszystko w porządku? Pani jest chora? A co to? O! Prezent? O. Haha, dzięki! Co pan? Dzięki, panie święty Mikołaju! Wow. Człowieku, przecież to jest dla pani Haliny. No zostawi, panie Adamie. Kto to był, pani Halino? On teraz tu mieszka. To jest mój kuzyn. To jest pani kuzyn? Pani Halino. Często przywoziłem paczki pani Halinie i zawsze sobie wtedy żartowaliśmy. Nigdy nie widziałem jej tak smutnej i przestraszonej. Dalej, no. Co ty robisz? Nie, to nie wierzę. To ty. Co ty tu robisz? A co ciebie to obchodzi, co? Co ty zrobiłeś? Co ja zrobiłem, co? Przecież to ty nacisnęłaś stop. Dziewczyno, to jest na nic. Ale ja za minutę mam rozmowę o pracy, rozumiesz? A myślisz, że ja nie mam nic do zrobienia? W samym tym biurowcu mam do rozwiezienia 30 paczek, a to jest dopiero pierwsza transza. To może byś się ruszył, co? A nie tylko stoisz i gadasz. Dobra, przesuń się. No nic z tego, no. No stanęła między piętrami. A ty się tak łatwo poddajesz? No ja jestem realistą, wiesz? To nie ma sensu. Z takim podejściem to daleko nie zajdziesz. Moim zdaniem ty marnujesz swoją energię. Zachowaj troszeczkę na tą rozmowę kwalifikacyjną. Co ty kombinujesz? Podsadź mnie. Tu jest klapa. Ty chcesz wyjść górą? No, ktoś musi. Wejdę na górę, otworzę drzwi awaryjne i po sprawie. No dawaj, no. A co jak ta winda ruszy, co? Przecież cię zgniecie tam... Dobrze. Jestem dorosłą kobietą i sama decyduję o sobie, tak? No podnieś mnie, no. Co wy tu robicie? Trzeba przyznać, że dziewczyna miała powera. Czułem się, jakby ktoś wrzucił dynamit do tej windy. No, to żeby była ta pepperoni, duża ilość czosnku, adres, już Mąż jest? oddzwonię. Nie, tego, pana mecenasa nie ma. O, meble dotarły. Tak, jest komplet, a jutro przyjedzie jeszcze szafa pancerna. O, trochę ciemne, ale mogą być. No nie będę czekała na męża, bo się spóźnię na mezoterapię. A, tak. A co to? To dla pana mecenasa, tu piszę do rąk własnych. Kubuś pamiętał o moich urodzinach. Tak, miło bardzo. Proszę się nie przejmować, no. Szef nie ogarnia po prostu tej rozmiarówki, tak? Furę kupił se wielką, a sam kurdupel. Zresztą, co mnie to obchodzi? O, pani Grażyna, jak miło. Szef jeszcze nie wrócił z sądu. Może kawki? Jaka pani zgrabna.
Dziękuję. A ja stosuję diety, masaże, afirmacje i nic. Tyłek nadal w rozmiarze 44. Pani szefowa się spóźni na ten swój zabieg. Ale co pani robi, że jest pani taka zgrabna, no? Niech zgadnę. Rozmiar 38. 36. To ja jednak poproszę kawę. Poczekam na męża. Ale afera. Dlaczego szefowa zwolniła Basię? Nie mam pojęcia. Basia jest do rany przyłóż. Co takiego mogła nawywijać, żeby się szefowa tak wkurzyła? Bo z babami tak jest, od słowa do słowa i jadka gotowa. No, bez przesady. Nasza szefowa ma długi zapłon. No właśnie, i nawet gdyby pani Monika była wściekła, to zaraz jej przejdzie i to odkręci. Oby. Zresztą, gdzie znajdzie drugiego takiego sprzedawcę? Pani Basia wróci szybko, zobaczysz. Poznajcie naszego nowego sprzedawcę, Damian. Przywitaj się. Zawsze uważałem panią Monikę za sprawiedliwą szefową. Zaskoczyła mnie tym razem. Wywaliła świetnego pracownika, żeby zrobić miejsce dla swojego synalka. Znowu ty? No tak, rozniosłem wszystkie paczki i pomyślałem, że poczekam. Jak poszło? Jak zwykle. A, to kumam, oczarowałaś rekrutera i dostałaś robotę, tak? Niestety. Niezwykle sobie ceniam punktualność. Kumam, że to moje. Wiem, to poczekaj. To ja w ramach wynagrodzenia ci tego wszystkiego zapraszam cię dzisiaj na przykład na kluby. Czyli na przykład randka. Czyli na przykład może być randka. Nie umawiam się z nieznajomymi. Przecież ja nie jestem nieznajomy, jestem Adam. Nie rozśmieszaj mnie, trafiłeś pod zły adres. Ej, poczekaj. Przecież mi chodzi tylko o zwykłą chillerę, o rozmowę po prostu. Taki rozmowny z ciebie chłopak, co? Tak. Przecież rozmowa i słowa są pokarmem duszy. Ładne. Ładne. Sam wymyśliłeś? No przeczytałem. No w necie przeczytałem. Ej, poczekaj, proszę cię. Bo ja mam jeszcze jedną propozycję. No. Może byś dała namówić się na partyjkę Zagraj Słowem? Jestem fanem tej gry. Żartujesz. Absolutnie nie żartuję. Naprawdę. U mnie? Chyba nie próbujesz mnie zwabić do siebie, co? Skąd, kobieto? Przecież ja gram co tydzień z moimi kumplami, z całą ekipą. Spotykamy się właśnie na Zagraj Słowem i bawimy się. To jest takie nasze jakby... No takie obiady czwartkowe nasze. Nie no, to jak ekipą, to... Okej, dobra, spoko, wpadnę. Super. Umówieni. Tylko uważaj, bo jestem mistrzynią tej gry. A jutro Przekonamy się. jest czwartek, czyli widzimy się jutro, tak? Wyślij mi SMS-em adres, godzinę, rozwalę was. Dobra. Tylko podaj mi numer. A. Jeszcze. To się wpakowałem, kłamstwo za kłamstwem. Teraz musiałem wyczarować ekipę i polecieć do sklepu po planszówkę. Brawo. Nie ten przycisk, mówiłam ci. Musisz wejść w tryb sprzedaży. Okej. No i teraz zeskanuj kody kreskowe. Zacięła się, Byłbym wdzięczny, gdyby pan używał innego słownictwa. Tak, byłbym wdzięczny, gdyby pan się nie wcinał. No nie. To jest skandal. Co to w ogóle za obsługa? Adekwatna do wysokości pańskiej emerytury. Ja sobie wypraszam. Bardzo przepraszam, panie Spychalski. Kolega się dopiero uczy. Już kończymy. Dobrze, że na sprzedawcę, a nie na chirurga. Mamy zeskanowane kody kreskowe. Teraz klikamy zatwierdź. I paragon poproszę. I co, jeszcze całusek na do widzenia? Bardzo dziękuję, panie Spychalski. Dziękuję. Zapraszam ponownie. Wątpię, czy kiedykolwiek tu wrócę. Ziomal, a ty za dużo zioła nie palisz? A co, w potrzebie jesteś? Teraz nie mam przy sobie, ale jak pójdziemy razem na imprezę, to wydaje mi się, że coś znajdę.
Współczułam Olegowi, że będzie z nim musiał pracować na zmianie. Damian, to był przepis na katastrofę. Witam, panie mecenasie. Przyszła paczka ta do rąk własnych i tak się pechowo złożyło, że... Marek, nie teraz. Jest już Żaneta? Jest w gabinecie razem z... Dzień dobry, skarbie. No jak ci mija dzionek? Bardzo dobrze. Kochania, co ty tu robisz? Ja podziwiam widoki. Za oknem? Nie, na tamtym krześle. No, muszę ci przyznać, że potrafisz sobie dobrać ładne rzeczy. Meble, samochód, sekretarkę. Nie rozumiem. A ja owszem. Te majtki miały być dla niej. Co? Czy ja niewyraźnie mówię? Majtki, rozmiar 36, do cholery. Kochanie, ja ci to wytłumaczę. Ale co tu tłumaczyć? Były w pudełku zaadresowanym na twoje nazwisko. No, chciałeś jej zrobić prezent, tak? A co masz dla mnie? Karnet na liposukcję? Kochanie, to... No, kombinuj, bo nawet ty się z tego nie wyłgasz. To skandal! Pani Aneto? Jest pani zwolniona. Co? Dyscyplinarnie. Dlaczego? Jak śmiała pani zamówić bieliznę na adres kancelarii? I to jeszcze na moje nazwisko. Żegnam! No, misiaczku, przez tą bezczelną dziewuchę o mały włos byśmy się pokłócili, no. O. Ale bardzo proszę, pani pierwsza, ja poczekam. Proszę. Dziękuję, nie trzeba. Wiśniowiecki jest bardzo rycerski. Co dla pani? Dzień dobry. O, pani Halina. Bardzo dobrze, że panią widzę. Chciałbym porozmawiać. Muszę do domu. Żelazko. Pani... Proszę pani Halino! Pani... Co się dzieje? Przestraszyłaś ciebie? Wydaje mi się, że nie mnie, tylko tego jej kuzyna. Nie rozumiem. Pani Halina niedawno pochowała męża. Po prostu walczyła o niego do samego końca, nawet wzięła jakąś pożyczkę na jego terapię. Życie jest krótkie, umierać trzeba, a pić się chce. Mademoiselle, wiśnióweczkę poproszę. Tylko wie pani co, ona zawsze mieszkała sama, a teraz u niej w domu kręci się jakiś zupełnie obcy facet i wygląda jak menel. 19,90. Ale ten kuzyn? No właśnie nie wiem, bo wydaje mi się, że ona się go boi. Boję się, że to nie kuzyn, tylko jakiś dziki lokator. Prosty temat, supa jej wstawili na kwadrat. Mnie też jakiś czas temu taki elegancik proponował ten przekręt. Tu przed sklepem. Ale o czym pan mówi w ogóle? Meldują osób starszych, samotnych, bezdomnych z ulicy, żeby szybciej wykurzyć starych lokatorów. Ja oczywiście odmówiłem, bo nazwisko zobowiązuje, wiadomo. Jak można w ogóle dać komuś do mieszkania kogoś obcego? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Są na tym świecie rzeczy, o które bezpiecznie nie pytać. Chwileczkę, reszta. No pewnie. Jakaś absurdalna sytuacja. Byłam wstrząśnięta. Trzeba było to zgłosić. Ale ja nie chciałam być ciągana po sądach. Dlatego wolałam zadzwonić do znajomego policjanta. Szefie, przepraszam, chciałem się pożegnać, bo kończę na dziś. A, dzień dobry, panie mecenasie. I właśnie o nim mówiłem. Ten człowiek ma wylecieć na zbity pysk. Albo podejmę kroki prawne przeciwko pańskiej firmie. A ty? Jesteś skończony. O co mu chodzi? Zdenerwował się Żurowski, że paczkę adresowaną do niego z adnotacją do rąk własnych wręczyłeś jego małżonce. No ale przecież tak nie było. Ja tę paczkę dałem jego ochroniarzowi, a on obiecał przekazać temu Żurowskiemu. Ochroniarz ma swoją wersję, że zrobiłeś to osobiście, wręczając pani Żurowskiej. Ale on kłamie, szefie. No naprawdę tak nie było. Zresztą nawet gdyby, no to po co ta cała afera? W paczce była damska bielizna. No i co? Zupełnie nie w rozmiarze jego żony. No to rzeczywiście facet ma przerąbane. Groził mi, rozumiesz? Że mam cię zwolnić dyscyplinarnie. Jeżeli tego nie zrobię, pójdzie do sądu, zażąda odszkodowania. Ale to znaczy, że co? On najpierw zdradza żonę, a teraz chce za to pieniądze? Co, mecenas? Może nas oskubać do gołego. Pozbawi nas koncesji,
A wtedy koniec twojej paczki. Znaczy, że nie ma pan wyjścia. Dziękuję, szefie. Poczekajmy. Może mu przejdzie. Dziękuję. Szef jest zawsze jak człowiek. Znam przepisy. Wiedziałem, że powinienem był wystawić mecenasowi awizo, ale chciałem ułatwić mu życie, tak żeby nie musiał latać po odbiór przesyłki. No ale wyszło jak zawsze. Powie mi pani, co to za poufna sprawa? Sama nie jestem pewna, ale wolałabym nie być w nic zamieszana. Do rzeczy. Proszę opowiedzieć wszystko od początku. No bo widzi pan, nasz kurier Adam natknął się na taką dziwną sytuację, bo starsza osoba, samotna, ma lokatora, którego chyba się boi. No ale co, nic mu nie powiedziała? Próbował się czegoś dowiedzieć, sama widziałam. Nie chciała nic powiedzieć. No była taka jakby zastraszona. Czy ja dobrze rozumiem? Nikt niczego oficjalnie nie zgłosił na policję. Pani ani kurier nie byliście świadkami przestępstwa, a pani podejrzenia to jedynie jakieś takie pani przeczucia? No tak, faktycznie. Przepraszam, że fatygowałam, Proszę mi dać adres tej pani. Podjadę tam jeszcze dzisiaj. ale myślałam, że pan... Ta historia brzmi znajomo. Lepiej to sprawdzić od razu. Proszę odłożyć tą puszkę. U siebie jestem, nie? No, rzeczywiście, jest pan tu zameldowany. Mówiłem. No ale dowód wydano tydzień temu i nazwisko się nie zgadza. Państwo na pewno są spokrewnieni? A jakie to ma znaczenie, co? I tak mam prawo tutaj mieszkać, nie? Ha? No ale w przeszłości był pan karany za przemoc domową. O, nie. To były pomówienia mojej byłej żony. Wcale jej nie biłem tym kijem. A w Centralnej Ewidencji Ludności meldunek pojawił się dopiero tydzień temu. Stopa życiowa mnie się podniosła. To chyba nie jest zabronione. Nie? No nie. No dobrze. Jeszcze od pani będę potrzebował dokument. Cześć. Hej, jeszcze w pracy? No, tak się zdenerwowałem, że w chacie już nie usiedzę. Wożenie paczek po mieście przynajmniej mnie relaksuje. Coś się stało? No, zaliczyłem wtopę. Poważną? Najpoważniejszą. Chyba mnie wyleją. Adam mi wszystko opowiedział. Boż, co za disaster. A swoją drogą, to niezły numer z tego mecenasika. To jak? Zaraz koniec roboty. Dasz się w końcu wyrwać? Wyrwać to ty sobie możesz co najwyżej włosy z nosa. No weź. Co ci szkodzi? Damian, jakby ci to powiedzieć, no, miły chłopak jesteś, lubię cię. Ale nie jesteś w przedziale wiekowym, który mnie interesuje. No ale wiesz, że już mam 18, co nie? 18. No właśnie i jedyne co masz to światło w lodówce. To nie jest tak, że... Jest już ten policjant? Dzwonił, że wpadnie. O wilku mowa. Dzień dobry. No i co? Udało się panu zaaresztować tego kuzyna? Nie, no bo zameldował go prawny właściciel lokalu. To nie jest mieszkanie pani Haliny? Już nie. W mieście działa firma, która pożycza pieniądze za nieruchomości. Normalnie pożyczka pod zastaw. No niby tak, ale tutaj była akurat klauzula o natychmiastowym przejęciu nieruchomości, nawet przy małym opóźnieniu spłaty. No ale to przecież ewidentna ściema jest. No ale zgodna z prawem. Notariusz spisywał umowę, klienci podpisywali ją przy nim, no pomimo, że był w nim niekorzystny zapis.
No ale to znaczy, że nie da się nic zrobić tym oszustom? Niestety. Tutaj jest moja wizytówka. Proszę ją dać Adamowi. Nic więcej nie mogę zrobić. No, jeśli czegoś się dowie, no, to proszę dać mi znać. Do widzenia. Ty tu nasłałaś tego gliniarza? To nie ja. Przysięgam. O, to nie ty, tak? Przestań ze mną pogrywać, ty stara ruro! Psiarnia i tak ci nie pomoże, słyszysz? Więc zaczniesz współpracować? Bo w końcu się doigrasz, słyszysz? Ty. Cześć, a Aś jest chora? Zwolniona. Jak to? Też chciałabym wiedzieć, co szefową ugryzło. I co, my teraz razem na zmianie? Nie. Ty będziesz w parze z Damianem. Zatrudniła swojego syna? Niezła akcja, co? Ja to jestem jako support team, bo Damian to ma dwie lewe ręce do pracy. No tak. Mogę nadać paczkę? Oczywiście. Wpisała Dziękuję. pani adres? Tak, do rodziców. Odsyłam im połowę swoich rzeczy na wieś. Przeprowadzka? Raczej ucieczka. Faceci. Najpierw cium-ciu-rum-cium, a później tam są drzwi. To nie tak. On zwolnił mnie z pracy. Muszę wynająć teraz coś mniejszego. Może pokój u jakiejś starszej pani. Romans z szefem. Tylko ja byłam głupia. Obiecywał, że tylko mnie kocha, że się z nią rozwiedzie. Kupował prezenty. I w sumie przez te prezenty wyleciałam. Jak to? Kiedy jego żona zobaczyła bieliznę, od razu domyśliła się, że dla mnie ją kupił. A bieliznę to... Jak ten twój były szef się nazywa? Przypadkiem nie Żurowski? On też z tobą? Nie. Świetny prawnik. Wilk lokalnej izby notarialnej. Aż tak ciężkie? Ze 100 kilo. Kurde, to ile musiało pójść dwutlenku węgla w atmosferę, żeby coś takiego wyprodukować? Szefie, ja nie dam rady do tego Żurowskiego tego wtachać. No jak nie? No nie dam rady. Naprawdę? Dobra, zadzwonię do siostry, do Moniki, żeby kogoś znalazła ci do pomocy. Dziękuję, szefie. Słuchaj, musisz się wykazać. Jak mecenas zobaczy, że starasz się, na pewno da nam spokój. Jasne. No już. I co powiesz? Na moje oko to bardziej ratlerek niż wilk. Ale nie krytykuję, rzecz gustu. O, nawet ten pan był kiedyś podobno żonaty. Byłem, ale się zmyłem i dobrze zrobiłem. Jakby pan ducha zobaczył. No, bo to ten gościu. Jaki gościu? Co mnie pod sklepem zaczepił i proponował meldunek u starszej kobiety. On ma na koncie więcej takich sprawek. Gdyby ktoś zajrzał do jego komputera, to ohoho. No więc u tej Haliny był wczoraj policjant. Sprawdzał naszemu słupowi papiery, zadawał głupie pytania. Za długo się z nią cackasz. Policja ma w dupie i tak nic mi nie mogło zrobić. A ja już znalazłem klienta na to mieszkanie. Spokojnie, szefie, no. Ten menel, którego u niej zameldowaliśmy, to wyjątkowy obszczymur. Sam jego odór za niedługo ją wykurzy. Jak za niedługo? Najdalej do jutra. Jedź tam po pracy i dobrze ją przyciśnij. Tak jest, szefie. Cześć. Cześć Adam, to Aneta, była sekretarka mecenasa Żurowskiego. Cześć, Aneta. Adam jestem. Współczuję szefa. Właśnie opowiadała o jego grzeszkach. Chyba nie powinnam tyle mówić. Przestań! Wywalił cię z roboty bez mrugnięcia okiem, byleby tylko ratować skórę. Nic mu nie jesteś winna. W sumie fakt. Żurowski to oszust. Powiem ci, że w ogóle mnie to nie dziwi. Zarejestrował na ochroniarza firmę, która daje pożyczki na wysoki procent. Umowy są podpisywane w kancelarii notarialnej, czyli u Żurowskiego.
Wyglądają jak zwykłe pożyczki pod zastaw nieruchomości. Ale? Kiedy klienci je czytali przed podpisem, Żurowski akurat dostawał bardzo poufny telefon, więc prowadziłam ich do holu, żeby tam skończyli. Składali podpis i niosłam umowy z powrotem do gabinetu po poprawkę notariusza, a tam trafiały znowu do drukarki. I teraz będzie najlepsze. W wolnym miejscu na kartce drukowany był kolejny punkt o przewłaszczeniu zabezpieczenia, czyli utracie mieszkania w razie spóźnienia spłaty chociażby jednej raty. No i co, i wszyscy się na to nabierali? Tak. A kto czyta 2 razy tę samą umowę? Słuchajcie, jak tylko odwiozę tę cholerną szafę Żurowskiemu i inne przesyłki, to jadę na policję zgłosić przestępstwo. Nie będę zeznawać. Posadzą mnie za współudział. Ale przecież nie możemy pozwolić, żeby oszukiwał ludzi. I tak z tego wybrnie. Jedyne dowody to oryginalne umowy, które są w jego komputerze. Mam taki jakby kozacki pomysł. Boże, miej nas w opiece. Masz jeszcze jeden strój kuriera? Mam, nawet przy sobie. A tą szafę Żurowskiego na pacę? Tak, a po co ci to wiedzieć? Jak duża ona jest? No to duża jest, no o co chodzi? Kiedy Damian opowiedział mi o swoim kozackim pomyśle, pomyślałem, że to nie może się udać. Ale przy odrobinie szczęścia, kto wie? Chodź! Żwaru! Dość tego ściemniania, do jutra masz się wynieść! Nie mam dokąd. A co mnie to interesuje? Jak dla mnie to może zdechnąć pod mostem. Pakuj się! No nie powiem. Całkiem spora. Robi wrażenie. No, pasuje do tego prestiżowego wnętrza. I to mi się podoba. Szacunek do klienta. A nie to, co tamten kurier. Mam nadzieję, że został już zwolniony. Tak, szef od razu go zwolnił. I bardzo dobrze. Ale i tak złożę na waszą firmę skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moja prywatność została pogwałcona. A ta wypasiona fura przed wejściem to pana? Tak. Jedna z wielu. V8, 5 litrów, 4,5 do setki. Ale super. No nieważne, na piwku i tak nie będzie. A gdzie instrukcja? Mam nadzieję, że nie zgubiliście. Jaka instrukcja? Szafa pancerna miała się otwierać na odcisk palca. Muszę wiedzieć, jak to zaprogramować. Chyba została w magazynie. Najmocniej przepraszamy. Dowieziemy to jutro albo po weekendzie, albo może pan też sam wpaść. To blisko w sumie jest. Że co? Ja mam się po to fatygować? W zębach mi to przyniesiecie. Idioci. No, ale cyferblata nie warto brać do przytuliska. Nie? Ukradną. Lepiej jak ja się nim zaopiekuję. No, było mnie nie wkurzać. A teraz się już zrozumieliśmy, tak? Jutro rano wypad! Zostaw. To po mojej zmarłej matce. A jak nie żyje, to już jej nie zależy. Fuck, nie nabrał się. I co my teraz zrobimy? Adamowi starczy powietrza najwyżej na godzinę. Co ty chcesz zrobić? Lepiej zatkaj uszy. Ci cholerni kurierzy! Powietrze. Widziałem was! Jesteście skończeni!
Co się dzieje, szefie? Kurierzy zniszczyli mi auto. Powsadzam ich do więzienia. A ty gdzie byłeś, kiedy mnie zaatakowano? No przecież szef kazał docisnąć tę starą. No dobra. I udało się chociaż? Bezwarunkowo. Do jutra się wyniesie. No dobra. Nic tu po nas. Idziemy na górę. Spokojnie, szefie, znajdę ich. Jesteś bandyto. Odbierasz ludziom majątek ich życia, myślisz, że to jest w porządku, ale koniec tego, rozumiesz? Na pendrive'ie mam wszystkie dowody na ciebie, które wylądują na policji. Ciekawy jestem, jak się z tym czujesz. Marek, ten gość musi zniknąć. Się robi, szefie. Chodź na to. Teraz idziemy. Ała, ała! Zwiąż go za kneblu i do szafy. Na kolana. Cześć. Ja jestem Dorota. Jest Adam? Jeszcze rozwozi paczki, a mogę w czymś pomóc? Bo dzisiaj umówiliśmy się na obiad czwartkowy, a on nie dał mi adresu i nie odbiera telefonu. Obiad czwartkowy? Taki turniej, zagraj słowem. Chodzi o tą planszówkę. Tak, czyli ty jesteś członkiem teamu, tak? Znaczy, tę grę znam, ale o jakim teamie mówisz, to nie wiem. No bo Adam mówił, że w każdy czwartek spotykają się ze znajomymi i robią sobie taki, wiesz, turniej. Aha, no to pierwsze słyszę. No ale Adam mówił, że oni się spotykają... Słuchaj, ja nie wiem, co ci Adam mówił, ale... No planszówki to nie leżą w sferze jego zainteresowań. On raczej woli inne gierki. No tak. W sumie to mogłam się domyślić. Zawsze się na to nacinam i dalej jestem naiwna. To jest niesamowite. Nie no, czekaj, no może zbyt pochopnie go oceniłam w sumie. Ja nie wiem, co on robi po godzinach. Daj spokój. Kobiety muszą się wspierać, nie? Dobra, spadam. Pamiętaj, policja nie może znaleźć tej szafy. A już na pewno zawartości, która w niej jest. Spokojna głowa, panie Żurowski. Znam pod miastem głęboką gliniankę, nikt go nie znajdzie. I jak ty się zabierzesz z tym klamotem? No, mój dawny koleżka z celi zorganizował busa. Zaraz przyjedzie, ogarniemy to we dwóch na szybciutko, tak? No, tylko musimy uważać, żeby po drodze nas jakoś drogówka nie złapała. Dobra, jedź bocznymi drogami, a ja pousuwam wszystkie pliki z komputera. Z drugiej strony ciekawe, skąd on o nich wiedział. No to tego. Mogę otworzyć i go grzecznie zapytać. Nie, zabierz mi go stąd czym prędzej, a ja pousuwam wszystkie stare umowy. Znikną dowody i policja będzie mogła sobie szukać. We własnej dupie! Policja, nie ruszaj się! Ręce do tyłu! Wyjdź stamtąd! Ręce Wyjdź! do tyłu! Odwróć się! Ręce! Odwróć się. Siadaj. Na kanapę. Komputer zatrzymujemy. A dokumenty odnośnie zatrzymania rzeczy dostaniecie później. Ja jestem niewinny. To on mnie namówił. Naprawdę? Przez telefon brzmiałeś jak szef tej szajki. Tak się składa, że byliście cały czas na łączach i słyszeliśmy każdą waszą rozmowę z tego pokoju. To on był włączony? Gdy wypuścisz naszego świadka, zanim się udusi. No ja jeszcze nigdy nie widziałam, żeby ktoś wypił duszkiem 1,5-litrową butelkę. No, przy Adamie nawet wiśnia cię chowa. Już mi lepiej. Myślałem, że się uduszę w tym sejfie. Mogłeś się w nim udusić. Wiem, do tej pory mi się w głowie kręci. Zwykłe nagromadzenie dwutlenku węgla. Przejdzie. To chyba jednak nie był najlepszy pomysł. Co ty, Sandra, gdyby Damian tego tak nie wykombinował, to nie przyłapalibyśmy tego drania na gorącym uczynku. I nikt cię już nie zwolni z roboty. Mówiłem, że to będzie udany dzień. Dobra, skończyliście? Proszę cię jeszcze moment, dobra? No co, mało ci picia? Nie, po prostu. Skoro wszystko się dobrze skończyło, to mogę sobie spokojnie zemdleć.
Skończyliście? Bo ja to bym chciała zaraz zamykać. Chodź, Adam. Uważam, że zasłużyłeś sobie na coś więcej niż woda. Sandra, masz coś, co nie wykręci nam gęby? No, przecież masz półkę z alkoholami. Nie, Damian, nie trzeba. Stary, ze mną się nie napijesz? Napiję się, ale jak ta sprawa się rozwiąże? Przecież załatwiliśmy papugę bez mydła. Dobra, nieważne. Powiedz mi lepiej, co z panią Haliną. Dalej mieszka z tym dzikim lokatorem? Olek? Ty? Na ile ty jesteś w stanie podnieść? Teraz to prawie nic, jakieś 140 kilo max. To będę miał dla ciebie fuchę. Ekstra fuchę. Trzeba będzie coś wyrzucić. Co? Śmieci, Olek. Śmieci. Dzwonię do Anety. Coś czuję, że zwolni się pokój, jakiego szukała. Posłuchaj. To na pewno szef. Ja przepraszam za późną wizytę. Ja w sprawie wynajmu pokoju. A tu nie ma żadnego wynajmu, ja tu teraz mieszkam. Bardzo prosiłbym, żeby pan nie podnosił głosu. Bo mnie to strasznie irytuje. Na wojnie było ciągle głośno. Wybuchy, wystrzały, wrzaski wrogów. Ale się darli, jak ich zabijaliśmy. Ty myślisz, że fajnie jest, kiedy słyszysz charkot człowieku, któremu właśnie podrżnęło się gardło? Co? Zostaw mnie. Zostaw mnie. Świrze jeden. Zostaw mnie. Wyskoczę przez balkon. Dobrze, chociaż że nisko jest. Już dobrze. Nikt pani stąd nie wyrzuci. Jak się pani czuje? Odkąd pan pojawił się, znacznie lepiej. Kim pan jest? Aniołem? No, na razie nie i mam nadzieję, że jeszcze długo pożyję na tym świecie. Jest pan bohaterem i to nie tylko moim. Wiele się pan wycierpiał na wojnie. No, tak naprawdę nie byłem na wojnie. Tak, chciałem go tylko postraszyć. A z tym wynajmem poważnie pan pytał? Człowiek nie powinien być sam na stare lata. Aneta! Dobry wieczór, pani. W następnym odcinku miłośniczka kina dostaje plakat od tajemniczego wielbiciela. Oryginalny plakat z filmu Trudna miłość z 1969 roku. Robi wrażenie. O, prawda? Ale ja pojęcia nie mam, kto mi go wysłał. Czy film dokumentalny nagrywany w słoiczku ukaże całą prawdę? To będzie dokument, jeden dzień z życia pani sklepu. No to wszystko brzmi bardzo ładnie, ale czy będzie w tym jakaś reklama słoiczka? Oczywiście wszyscy zobaczą pani sklep. Wszyscy i to takim, jakim jest. Jakie plany tak naprawdę skrywa brat Jana? No skoro już tu jestem, to może bym się nadał, choćby przy stronie internetowej. Chyba spasuje. A ja uważam, że to świetny pomysł. Skoro Tomek tak się rwie do pracy, to... Skończy się jak zawsze.